Tak naprawdę ta historia jest poza w ogóle czasowa, bo pomimo tego, że my się jakby rozwijamy technologicznie, to te wszystkie emocje, powietrze ludzkie, one się do tej pory nie zmieniły, tak? Możemy żyć w świecie aplikacji randkowych, tak? Ale no niestety, ludzie są po prostu tylko i wyłącznie ludźmi i obserwujemy takie same zachowania właśnie, jakie były właśnie te 200 lat temu i teraz. To się nic nie zmieniło. Nadal możemy spotkać takie Manon, które pomimo, że są na przykład w związku ze swoim prawdziwym partnerem, tak? z miłości, która zapłonęła i nie są w stanie jakby od tej osoby się uwolnić, ale na przykład szukają takiego Géronte, tak? Bo brakuje im czegoś, brakuje im jakiejś części takiego doświadczenia też życiowego, że jak czują, że są w jakiś sposób niepełne, tak? Zakochuje się w niej, kiedy ją tylko zobaczy, tak? Że to jest taka miłość od pierwszego wejrzenia. No potem bardzo przeżywa to, że ona wyjechała. Gdy pojawia się po raz kolejny, on mimo, że cierpi, mimo, że w tym jego śpiewie, w tych emocjach są wyrzuty i błaganie po prostu jednocześnie. No więc te przemiany cały czas następują. The set obviously is quite modern and a bit stripped back, so there's a nice contrast between very authentically 18th century and some modern elements in the set and in some of the costume. I like to work organically with sort of what I find in the country, so Poland's had a lot of great fabrics and texture, so it's been great working here. Love is always a battle, I think, between social responsibility and personal enjoyment, I suppose, personal path and social path. So Manon and Degria are not supposed to be together. They are bad for each other, let's say. Manon quite often gets referred to as the person who is killing her boyfriend. So he says to her quite a few times, "You're going to be the death of me." Pracujemy teraz nad premierą Manon Lascaux. Szyjemy kostiumy właśnie i tak pomału odtwarzamy to, co mamy odtworzyć z projektów. I kosze są i pianki takie, które same własnoręcznie rzeźbimy, rodzaje boczków. Puccini orchestration and harmony becomes like a sort of a collective character of the opera. So in fact, it's not only a background, a setting, or let's say a very clever way to accompany the melodies. That is not only at the service of the vocality, but becomes somehow the unconscious part of the characters. So these elements in Manon Lescaut, they become so evident, so that you have, for instance, there is a very famous orchestral piece, it's called the Intermezzo, in the third act, which is in fact simply a symphonic piece. But in fact, it's a symphonic piece that talks about a mood, an emotion, and this emotion itself speaks about the characters. Mi kojarzy się Manon z zapachem kwiatów. Dlaczego? Bo mieszanka kwiatowa to nie jest tylko z jednego kwiatu zrobiona, czyli ma jakby tą przestrzeń, jest wielowymiarowy ten zapach. Ona ma wiele osobowości w sobie i widzimy jakby w jaki sposób ona zmienia się, tak, w czasie i jakby wychodzi z tych swoich stref komfortu i tym, kim jest, za chwilę jest zupełnie kimś innym, bo próbuje doświadczać świata. Join us on the 8th of June for Puccini's Manon Lescaut live from Poznan's Opera House. Proszę Państwa, spektakl Manon można również oglądać na kanale Opera Vision.
online, na żywo i potem przez kolejne pół roku. Bądźcie z nami, zapraszamy serdecznie.